Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW X3 M50. Tak, M50, a nie M50i, albo i nawet M40i, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej generacji. I tak, w nowej X3 świeci się grill i jest on w standardzie, ale da się go wyłączyć. Chociaż jak macie włączony i jedziecie w nocy, to nie sposób pomylić to auto z inną marką, więc każdy wie, że jedziecie BMW, które mi przypomina stwory z gry Angry Birds. No przyznajcie, że widzicie podobieństwo, jakby taki świński ryjek. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten świecący grill podoba mi się. Dlatego skupmy się na reszcie nadwozia, bo tutaj trochę się dzieje. Zacznijmy jednak od tyłu, a tu mamy 4 końcówki wydechów, czyli coś, co powinno być zarezerwowane dla prawdziwych modeli M, czyli tak jak kiedyś było dla X3M, a nie dla M50, czy tam kiedyś M40i. A i ta literka I zniknęła, bo podobno I ma być tylko dla elektryków, stąd też jest już samotne M50. Swoją drogą oznaczenie M50 jest w BMW już od lat 80., bo wtedy już były w ofercie silniki o takim kodowym oznaczeniu. Ale wróćmy do X3 i wydechów. Otóż podobno teraz nie ma być nowego X3M, chociaż to jeszcze nie zostało potwierdzone, a w związku z tym nowe X3 M50 ma być takim złotym środkiem pomiędzy sportowym X3 M40i, a hardkorowym i super twardym X3M. I średnia z tych dwóch to właśnie M50, dlatego też mamy taki wydech. I jak on brzmi, już Wam za chwilę pokażę. Tylko teraz przedstawię sponsora dzisiejszego odcinka. Myślisz o zakupie używanego samochodu, ale nie jesteś pewien jego historii? Zanim więc się zdecydujesz, to sprawdź Car Vertical, firmę specjalizującą się w szczegółowych raportach historii pojazdu, które mogą uchronić Cię przed kosztowną niespodzianką. Przykładowo, chcesz kupić używane BMW X3, które na zdjęciach wygląda świetnie, jednak kiedyś mogło wyglądać zupełnie inaczej i już nie aż tak atrakcyjnie. Wejdź na Car Vertical, wprowadź numer VIN lub rejestrację i sprawdź historię pojazdu. Poza uszkodzeniami w raporcie są też informacje o przebiegu, ewentualnych kradzieżach i nie tylko. Na hasło Autowizja jest 30% rabatu na raport, link w opisie. Sprawdź i upewnij się, że Twoje przyszłe auto nie będzie skrywało tajemnic. A teraz posłuchajmy wydechu. Odpalenie na zimno jest bardzo ładne, czuć, że pod maską jest więcej niż 4 cylindry i wydech ładnie pracuje. Potem, jak już robiłem takie przygazówki, to w zwykłym trybie brakowało trochę zadziorności, a ta lekko pojawia się dopiero jak był wydech w trybie sportowym. W każdym bądź razie jest w porządku, ale czuć, że dźwięk jest mocno zdławiony. Da się z niego wyciągnąć znacznie więcej, ale tutaj też muszę powiedzieć, że poliftowe G01, czyli poprzednia generacja X3 40i LCI, również brzmiała już na mocno zdławioną. Może nie aż tak bardzo, ale też szału nie było. Dopiero przedlifty, bez GPF-a, gadały wspaniale, no ale te czasy niestety minęły. Jedynie zastanawia mnie, co tak gwizdże w testowanym wydechu, bo pewnie też to słyszeliście, że ciągle słychać jakieś takie właśnie gwizdy. Swoją drogą, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale właśnie poprzednik, czyli G01 oraz obecna generacja, czyli G45 z profilu wyglądają bardzo podobnie i to nie jest przypadek. Oba auta mają tą samą płytę podłogową, o czym świadczy chociażby rozstaw osi 2 m 86 cm. Poza tym nowa X3 ma 4,75 m długości, 1,66 m wysokości oraz 1,92 m szerokości. Czyli to są bardzo zbliżone wymiary do poprzednika. Swoją drogą,
ta generacja X3 jest już większa niż pierwsza generacja X5. Ależ te auta rosną. Dobra, to porozmawiajmy o ważnych rzeczach. Osiągi. Pod maską zarówno poprzedniej, jak i obecnej generacji X3 M50 i M40i jest piękny 3-litrowy silnik 6-cylindrowy, z tym, że poprzednik miał 360 koni, a teraz jest 398. A to oznacza lepsze osiągi. X3 M40i powinno robić setkę w 4,9 sekundy, podczas gdy nowe M50 w 4,6 sekundy. Ja mierzyłem poprzednie M40i LCI, czyli poliftowe, i tam mi wyszło 4,7 sekundy, więc pora na pomiar nowej X3. Wynik to 4,4 sekundy, czyli w obu przypadkach o 0,2 sekundy szybciej niż deklaruje producent. Ale przy wyższych prędkościach jest jeszcze szybciej i poprzednik robił czas 100-200 w 13,6 sekundy, a nowa w 12,4. To jest ogromny postęp. Brawo BMW! I jak widzieliście, niezła jest też reakcja na gaz. To mi się podoba. Podoba mi się też to, jak to auto jeździ. Poprzednie X3M było hardkorowo twarde, tak że aż nie dało się tym jeździć na co dzień. X3 M40i również było twarde, no nie aż tak jak X3M, ale nadal moim zdaniem było delikatnie za twarde i to nawet z opcjonalnym adaptacyjnym zawieszeniem. Na szczęście M50 tego problemu nie ma. Nadal jest sztywno, ale nie za twardo, więc mamy jakieś tam zalążki komfortu, co ja szanuję. O ile w X3M rozumiem sztywność, tak wersje M40 czy M50 powinny być właśnie nieco komfortowe i takie też jest M50. Ale od razu uprzedzam, to nie oznacza, że kładzie się na zakrętach. O nie. Auto prowadzi się rewelacyjnie jak nasuwa, świetnie czujemy co się dzieje pod kołami i mamy super osiągi. Tak powinno być. I o dziwo, auto wcale nie tak dużo pali. Tutaj też warto powiedzieć, że auto jest wyposażone w miękką hybrydę, która działa absolutnie niezauważalnie. Tak też powinno zawsze być. I w mieście da się zejść poniżej 10 litrów, dochodząc nawet do 9,5, ale naprawdę trzeba się nieco postarać i odpowiednio operować gazem, a to auto nieco kusi. Większe korki, nieco bardziej żwawa jazda, to 11, 12 i więcej litrów, co jak na 400 koni, napęd na wszystkie koła oraz 2 tony wagi, no wydaje się takim dobrym wynikiem. Tak, nowe X3 M50 waży już 2055 kg. Oczywiście pomiar zgodny z pomiarami Unii Europejskiej, czyli kierowca 75 kg i 90% paliwa w baku, który w tym wypadku ma 65 litrów. Czyli realna masa tego samochodu to około 1940 kg. Poprzednie X3 M40i ważyło 70 kg mniej, a mimo to zużywało nieco więcej paliwa. Na trasie nowa X3 M50 przy 120 zużywa około 9-9,5 litra, a przy 140 niecałe 12. No nie jest źle. No dobra, to pod względem prowadzenia i osiągów jest świetnie, więc teraz pora na rozmowę o wnętrzu i wyglądzie zewnętrznym. Z zewnątrz już widzieliście to auto, czyli jest świński ryjek z przodu, który jedni uwielbiają, a inni nienawidzą. Ja na zdjęciach śmiałem się z tego auta, ale na żywo jest nieco lepiej. Co więcej, jest na pewno lepiej niż nowa seria 7 czy iX i naprawdę szybko się przyzwyczajamy do tego wyglądu. W takiej konfiguracji jak testowana, auto może się podobać i pomimo, iż nadal nie jestem fanem tej stylistyki, to coraz bardziej mi się podoba. W takim razie pora na wnętrze i zacznijmy od bagażnika. Kufer delikatnie urósł i ma teraz 570 litrów, czyli o 20 litrów więcej niż poprzednik. Jest też drugie dno, gdzie jak widzicie jest naprawdę spory schowek. Tu jest akurat schowana dodatkowa siatka oddzielająca bagaże od kabiny, czy zestaw naprawczy i klucze. W bagażniku znalazłem też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, mocowania do pasów oraz w opcji możemy mieć rozkładany hak holowniczy. I ten hak jest w pełni rozkładany elektrycznie i również składany, więc nie trzeba sobie brudzić rąk. X3 M50 może ciągnąć przyczepę o masie do 2,5 tony. Oparcia można oczywiście położyć, co niestety robimy z kabiny, ale po złożeniu mamy niemal idealnie płaską podłogę. Wskakujemy więc na tył.
Tu jest dużo miejsca, a ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę, zarówno nogi, jak i na głowę. A tu jak widzicie jest szklany dach. Szkoda tylko, że kanapa ani nie jest przesuwna, ani nie jest pochylana. A przecież przesuwna kanapa jest w mniejszym BMW X1, więc tutaj też powinna być. No ale miejsca jest sporo i jest wygodnie. Do dyspozycji jest podłokietnik z miejscami na napoje i niestety bez otworu na narty. Są też oddzielne nawiewy, złącza oraz oddzielna strefa klimatyzacji i grzane fotele. Nawet folijka jeszcze jest na tych wskaźnikach, ale nie będę odrywał. Są też rolety w oknach oraz naprawdę słabe plastiki, jak na klasę premium. Na szczęście, słabe nie są fotele z przodu, bo te, jak przystało na BMW, są bardzo wygodne i łatwo je ustawić. Siedzimy wyżej, jak przystało na SUV i mamy dobrą widoczność. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Czego nie mogę powiedzieć o desce rozdzielczej. No dobra, deskę jeszcze może bym przełknął, bo zaczynamy się do nich przyzwyczajać. I ta jest niemal taka sama jak w każdym nowym BMW, choć ja nadal uważam, że jeden wielki tablet zrobiony z 2 ekranów to jest po prostu pójście na łatwiznę i oszczędność, bo dajemy ekran, a na nim wirtualne przyciski, czyli jest taniej i wcale nie ładniej. Ale to, czego nie mogę przeboleć, to jakość materiałów. Poważnie, tutaj jest bardzo duży spadek w porównaniu do poprzedniej generacji, gdzie tutaj nawet klamki są plastikowe i wyglądają jak w jakiejś, nie obrażając tutaj nikogo, Skodzie i to sprzed 15 lat. A to przecież jest BMW za grube pieniądze. W markach premium widzę ciągle jest trend, już chyba u każdej marki, że ceny podnosimy, a jakość obniżamy. Skoro ludzie i tak kupują, to czemu tego nie robić? To jest smutne. Posłuchajcie i popatrzcie na te materiały. No co z tego, że spasowanie jest dobre, jak materiały są naprawdę słabe. Jest też piano black i to na boczkach drzwi. No to jest największa wada nowego X3. Jakość materiałów. Bo poza tym jakość zegarów cyfrowych, czy to jak to wszystko działa, jest naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście, na przykład motywy zegarów cyfrowych są brzydkie i komputerowe, nie ma możliwości włączenia zwykłych okrągłych, co powinno być standardem w każdych cyfrowych zegarach. Przecież tam powinna być możliwość wgrywania swoich motywów, jak na telefon. No ale nie da się tego zrobić. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że te zegary mają słabą rozdzielczość, czy działają niepłynnie. To samo się tyczy ekranu od multimediów. Świetne grafiki i skomplikowane menu, ale tylko przez pierwsze dni. Potem szybko się go uczymy i obsługa już nie jest taka ciężka. I to jest już system, który trzeba obsługiwać dotykiem na ekranie, bo tak jest dużo wygodniej. Ale spokojnie, jest nadal iDrive, czyli to pokrętło, aczkolwiek tak jak mówię, to menu jest mocno telefonowe. Chociaż i tak cieszę się, że nadal jest pokrętło. Szkoda tylko, że temperatury czy nawiewy to wszystko już obsługujemy na ekranie, to jest zawsze złe. Tak samo jak złe jest ustawienie tego, czyli tych nawiewów na tych dotykowych suwakach. Ale spokojnie, na pocieszenie, jak każdy producent, taki BMW, ma dla nas różne kolorki w kabinie. Dobra, to pora na schowki. I tutaj, co mnie mocno zdziwiło, to nie ma w tym miejscu zasowanego schowka, tylko jest wszystko odsłonięte i ten znaczek M łatwo zdemontować. Ciekawe, ile jest warty. Warto to jeszcze powiedzieć o dźwięku w kabinie, który to jest podbijany z głośników. Można to na szczęście wyłączyć, albo przynajmniej mocno zmniejszyć. Wydaje mi się, że w X3 M50 te sztuczne dźwięki nie są połączone z wydechem, w sensie, że włączając je, nie włączamy też aktywnego wydechu, a tak jest m.in. w BMW serii 3 z tym samym silnikiem, czyli M340i. Dobra,
to pogadajmy o cenie i pozostałych wersjach silnikowych. Póki co nowe BMW X3 ma 5 silników. 2 benzyny, 2 diesle i 1 hybryda plug-in. Hybryda to 30e, czyli 2-litrowa benzyna z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 300 koni, która kosztuje minimum 285 tysięcy złotych. Diesle to 20D, czyli tak jak nazwa wskazuje, 2.0, 4 cylindry o mocy 197 koni, który kosztuje minimum 266 tysięcy złotych, a drugi silnik diesla to 40D, czyli tak jak nazwa wskazuje, 3.0, 6 cylindrów o mocy 303 koni i ten silnik kosztuje minimum 301 tysięcy złotych. Benzyny natomiast to 20, czyli 2.0 o mocy 208 koni i cenie 256 tysięcy złotych oraz testowane M50, które ma 400 koni i startuje od 372 tysięcy złotych. Startuje, bowiem testowany egzemplarz miał parę dodatków, które teraz widzicie na ekranie i jego cena wzrosła do 442 tysięcy złotych. W zasadzie do 449 tysięcy, bo jak widzicie w konfiguracji mam cennik z końca zeszłego roku, a wtedy M50 było tańsze o 7 tysięcy złotych. No jest już drogo. Ale też nie ma za dużo konkurencji, bo na rynku zostało już tylko Audi z SQ5, które też ma 3 litry, 6 cylindrów i startuje od 368 tysięcy złotych, czyli 4 tysiące złotych mniej niż BMW. Mercedes GLC niestety ma tylko 2 litry maksymalnie w benzynie, ale nawet z nimi jest droższy od X3, bo GLC 43 MG, czyli 2 litry, 435 koni, kosztuje 409 tysięcy złotych w podstawie i robi setkę w 4,5 sekundy, czyli tak jak X3, a Mercedes jest droższy o 37 tysięcy złotych. Volvo XC60 też ma 2 litry, a Jaguara F-Pace chyba nie da się już niestety kupić. Czyli konkurencja już obecnie to realnie tylko Audi. Oczywiście mówię o M50. No chyba, że nie chcecie SUV-a, bo wtedy to ja bym się rozejrzał na przykład za BMW M340i Kombi. Ten sam silnik, ten sam napęd, delikatnie mniejsza moc, ale te same osiągi i lepsze właściwości jezdne oraz niższa cena, bo M340 w Kombi startuje od 334 tysięcy złotych. Tak, ale ja wiem, że to jest Kombi, a nie modny SUV. Czas na podsumowanie. X3 M50 świetnie jeździ, dobrze brzmi, mało zużywa paliwa, jak na tak szybkie i duże auto i jest praktyczne. Wygląd to kwestia gustu, ale kwestią gustu na pewno nie jest jakość wnętrza, co jest największą wadą nowego X3. Ale jak komuś te plastiki nie przeszkadzają oraz ten wygląd i tablety, to X3 M50 jest naprawdę świetnym, rodzinnym, szybkim autem. I wracając jeszcze do mojego stwierdzenia, że M50 to ma być taki złoty środek pomiędzy M40i oraz prawdziwym X3M. Absolutnie nie. M50 to po prostu następca M40i, nieco bardziej komfortowy, ale też szybszy i tak samo dobrze jeżdżący i brzmiący. X3M natomiast to była hardkorowa bestia, super twarda, wręcz za twarda i piekielnie agresywna i szybka. W M50 aż takich emocji nie ma, ale to nadal super szybki wóz, świetny kompromis jak ktoś szuka SUV-a, ale i sportowego zacięcia. A jak ktoś nie szuka SUV-a, to polecam M340i. Ten sam silnik, minimalnie słabszy, ale tak samo dobre osiągi, jeszcze lepsze prowadzenia i niższe spalanie. No i mniejsza cena. Piękna sprawa. A czy będzie nowe X3M? Niestety, tego nie wiem, ale żyję nadzieją, że tak. Cześć! A na koniec jeszcze posłuchajcie, jak pracuje silnik, bo zapomniałem to pokazać wcześniej. Zgadza się, nieco klekocze jak diesel, ale chyba każda współczesna benzyna już tak ma, że słychać te wtryski. Cześć!